Witam serdecznie w kolejnych shortach Luczyna, czyli serii, w której wspólnie przeglądamy i komentujemy przysyłane do mnie klipy waszego autorstwa. Pamiętajcie, że każdy, kto chce pokazać nagrany przez siebie klip, oczywiście może to zrobić. Wystarczy przesłać link do materiału na adres shortyluczyna@gmail.com. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Oprócz samego oglądania zapraszam do dzielenia się własnymi opiniami, spostrzeżeniami lub uwagami dotyczącymi wspólnie oglądanych sytuacji. Uczymy się całe życie, a zdecydowanie lepiej wyciągać wnioski z cudzych błędów niż przerabiać wszystko na własnej skórze. Przed nami kolejna porcja prawdziwych perełek, także przechodzimy do sedna. Sytuacja paskudna. Na szczęście Błażejowi, czyli autorowi nagrania, nic się nie stało. Pisał wręcz tylko o siniaku pod paznokciem. Uślizg i w rezultacie położenie motocykla wynikały tutaj ze zmiany nawierzchni na wyślizganą mokrą gumę na torowisku przy zachowaniu tego samego kąta pochylenia i prędkości co na asfalcie. Przejazdy przez torowiska są tak jak tutaj często zrobione z twardych gumowych płyt, które gdy są nowe, ciepłe i suche, oferują jeszcze jako taką przyczepność. Niestety ta struktura na nich zostaje przeważnie dość szybko wyślizgana przez normalny ruch drogowy, szczególnie tak jak tutaj na zakręcie, kiedy koła aut idą po niej po łuku. Robi się nam gładziutka, śliska powierzchnia, do której jeśli dołożymy wodę, tworzy szczególne miejsce wymagające zwrócenia naszej uwagi. Same mokre szyny oczywiście również spowodują uślizg koła, aczkolwiek w sytuacji takiej jak na tym klipie, czyli przecinając je niemal idealnie w poprzek, są zdecydowanie mniejszym problemem niż z wymuszonym najazdem wzdłuż nich. Przerabiałem podobne tematy wielokrotnie na własnej skórze. Przeważnie były to delikatne uślizgi dające do myślenia. Raz był to większy temat z uderzeniem nogą o asfalt. Dla niektórych będzie to pewnie oczywiste, ale to co ja robię w takich sytuacjach i to nie tylko na gumowych torowiskach, ale ogólnie gdy widzę, że zbliżam się do dowolnej przeszkody, na której przyczepność będzie znacznie ograniczona, na przykład zamrożona kałuża zimą, której nie można ominąć, to ustawiam motocykl na taką trajektorię, która pozwoli mi przejechać przeszkodę jak najbardziej w pionie. Czyli załóżmy, że to jest nasz pas ruchu, którego z dowolnego powodu nie możemy przekroczyć, bo na przykład poruszają się nim chociażby inne pojazdy. Przed nami problematyczne miejsce o mocno ograniczonej przyczepności. Gdy jest to zakręt w lewo, ustawiamy się maksymalnie do lewej krawędzi. Przed przeszkodą prostujemy motocykl, tak by pokonać ją w pionie i zaraz za przeszkodą wracamy do stopniowego pochylania motocykla i korekty naszej nitki. Prędkość ustalamy sobie odpowiednią do sytuacji jeszcze przed wjechaniem na przeszkodę. Będąc już bezpośrednio na bardzo śliskiej nawierzchni, unikamy gwałtownego otwierania i zamykania manetki oraz używania przedniego hamulca. Sorry za takie trochę infantylne rysunki, ale tak mi jest najłatwiej zobrazować to, o czym mówię. Klipy na żywo z tym przykładem też na pewno gdzieś mam, ale w życiu nie znajdę tego na zawołanie wśród 40 terabajtów nagrań na 8 różnych dyskach. Motocykl oczywiście trzymamy nogami, ręce na kierownicę luźną, żeby w razie małego uślizgu dać się maszynie uspokoić, a nie szarpnąć kierę lub się jej z całej siły złapać i zabetonować ją w najgorszym położeniu. To wszystko trwało co prawda tylko chwilę, ale zobaczcie jak jest w dużych miastach. Cała sytuacja nie zainteresowała nikogo nawet na tyle, by zapytać, czy z chłopakiem wszystko ok. Zagapiłem się na ciebie! O zagapieniu się z takiego czy innego powodu wiadomo, że nie ma co za wiele dyskutować. Filip napisał, że sytuacja skłoniła go do rozważenia korzystania z lusterek zamiast ciągłego oglądania się do tyłu w ruchu ulicznym. W dodatkowym rzuceniu okiem przez ramię w celu upewnienia się, czy możemy na przykład bezproblemowo zmienić pas, nie ma nic złego. Szczególnie jeśli mamy kulawe lusterka, w których jest więcej martwego pola lub naszych łokci niż pola widzenia strefy za motocyklem. Istotne jednak, by jadąc prosto nie odwracać się co chwilę bez potrzeby w tak gęstym ruchu ulicznym, gdzie sytuacja na drodze przed nami może się zmienić
zmienić diametralnie w ułamku sekundy. Z własnego doświadczenia mogę dodać jeszcze, że na wysokim i ciężkim motocyklu dokładnie w tym momencie byłaby duża szansa na położenie maszyny. Przy takim skręceniu kierownicy i gwałtownym zaciągnięciu hebla motocykl daje nura i zaczyna lecieć nam na bok. Tylko w przypadku motocykli niskich i lekkich jak właśnie nakedy czy sporty mamy dużą szansę go odratować, podpierając jedną nogą i wyciągając go z powrotem do pionu. Cholernie niefortunna sytuacja, szczególnie, że widzę, że przytrafiła się chłopakom na wyjeździe. Takie problemy to ostatnia rzecz, jakiej potrzebujemy w trakcie dalszej wyprawy. W wiadomości od Huberta czytamy, że murek zafiksował kumpla i finalnie skończyło się złamaną łopatką oraz wybitym barkiem. Za barierką była natomiast około 30-metrowa przepaść, także mogło być o wiele gorzej. Robiąc mały krok do tyłu, widzimy, że problemy zaczęły się w momencie wyprowadzenia motocykla z równowagi. Z jakiegoś powodu złapał małego węża, być może była to chwilowa utrata przyczepności ze względu na brudną nawierzchnię, coś ewidentnie się w tym miejscu zadziało. To wprowadziło u kierującego sytuację alarmową, ponieważ wybiło go to z obranej wcześniej nitki i tutaj, już tak jak mówi autor nagrania, wzrok zafiksowany na murku i brak korekty toru jazdy spowodowały spotkanie ze ścianką, a w konsekwencji również z barierą energochłonną. Niestety bez podjęcia świadomych działań w takiej sytuacji pojedziemy dokładnie tam, gdzie patrzymy. Wielokrotnie przerabialiśmy ten temat na własnej skórze, od przestrzelania zakrętów, aż do pojechania na trawę na torze, goniąc jeden drugiego i patrząc mu na ogon maszyny zamiast na nitkę toru. Marna to pociecha dla poszkodowanego, ale wygląda, że kolizji można było uniknąć. Po tym bujnięciu trzeba było oderwać wzrok od murka, skupić się na wyjściu z zakrętu, zaufać oponom i zacieśnić lekko promień skrętu, zamiast się prostować i wrócić na bezpieczną trajektorię. Oczywiście to wszystko się łatwo mówi, ale nawet wiedząc, co trzeba zrobić w sytuacji zaskoczenia, stresu i strachu, czasami nie jesteśmy w stanie w porę zareagować, a liczą się najczęściej ułamki sekund. Będąc motocyklistą, zdecydowanie warto inwestować również w siebie i pyknąć sobie raz na jakiś czas dobre szkolenie na torze. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy wypracowana w pocie czoła technika uratuje nam dupę na ulicy. Patrz na to, tata. Teraz to będzie z sadu. Dodaję sadu. Normalnie. Dzielne chłopisko. Normalnie jakbym widział Szymona w wersji mini. Żadnemu trawersowi nie przepuści. Jak tylko wjedzie w jakąkolwiek kolejnę, to od razu musi z niej próbować wyskoczyć. Gorące pozdrowienia dla 6-letniego Tymka i jego taty Marcina, który podesłał ten klip. Sorry, że przerywam, ale przy tej prędkości i takiemu przygotowaniu do zakrętu, jak widzimy po cieniu i pozycji zajmowanej na drodze, możemy obstawiać, że gdzieś w tym miejscu skończy nam się asfalt. No to żem zjebał. Przede wszystkim widzę ogromny fakt, że udało się wpaść idealnie między drzewa. Przy tych prędkościach to już dosłownie cud, że chłopakowi, jak sam napisał, oprócz zadrapań kompletnie nic się nie stało. Czytamy też, że jeździ od 2016 roku i w tej sytuacji obstawia fiksację wzroku, bo w zakręcie nie mógł oderwać oczu od zjazdu do lasu. Oczywiście tak, fiksacja wzroku jak najbardziej może doprowadzić do podobnych rezultatów. Widzieliśmy to również w jednym z poprzednich klipów, ale zawsze warto spojrzeć chwilkę wcześniej, co do niej doprowadziło. Jeśli koniecznie chcemy zwykłe drogowe zakręty pokonywać szybko lub nawet najszybciej jak się da, to musimy się zachowywać adekwatnie do sportowej jazdy, czyli mocno myśleć o naszej nitce, pozycji ciała, pozycji motocykla, pracy gazem i tak dalej. Czy na jakiejś przypadkowej i umówmy się gównianej drodze publicznej jest to dobry pomysł czy nie, to już każdy musi sobie ocenić we własnym zakresie. W każdym razie jechać kwadratowo i bez większego pomyślunku da się tylko jeśli robimy to powoli i mamy mnóstwo czasu na korekty, łamanie zakrętu na 5 razy, czy nawet zatrzymanie się w dowolnym momencie.
zakręcie. Tutaj widzimy, że oprócz nieudanej próby pokonania zakrętu, już całe przygotowanie do niego nie wróżyło wielkiego sukcesu, a sama fiksacja spowodowana była już tylko końcową fazą, czyli zapatrzeniem się na cel, do którego prowadzi nas motocykl nitką, jaką sami mu wybraliśmy. To co mogę powiedzieć, ale w ogromnym skrócie uproszczeniu, bo ja nie uważam się za osobę na tyle kompetentną w tej dziedzinie, żeby publikować jakieś wykłady z jazdy sportowej. Zakręt Jawor próbował brać z wewnętrznej, czyli już na dzień dobry narzucił sobie najgorszą możliwą nitkę do szybkiej jazdy. Przy takiej linii w dalszym etapie zakrętu będzie wymagane dużo większe złożenie maszyny niż to potrzebne, co chciał nie chciał musi się odbyć przy mniejszej prędkości niż gdy motocykl prowadzilibyśmy bardziej w pionie. Druga sprawa, oprócz samej nitki, zakręt jechany był bez większego pomyślunku czy planu. Jeśli chodzi o jak najszybsze pokonanie takiego pojedynczego zakrętu na torze, to zakładając, że idziemy pełnym albo prawie pełnym piecem, najwięcej prędkości próbujemy wytracić jeszcze przed nim, gdy maszyna jest w pionie, zaczynamy maksymalnie od zewnętrznej i do szczytu zakrętu składamy motocykl stopniowo schodząc z hamulca, a w szczycie płynnie przechodzimy na gaz, co będzie nam już maszynę z powrotem prostowało. Najgorzej jechać tak byle jak, czyli niby chcemy szybko, ale najlepiej, żeby w zakręcie nic nie trzeba było myśleć, ani za wiele robić, tylko trzymać równo gaz przez cały łuk i może jakoś się przejedzie. Oczywiście warto zwrócić uwagę, że na drodze publicznej w przeciwieństwie do toru, szczytem naszego zakrętu jest nie lewa krawędź drogi, tylko punkt przy środku jezdni po naszej stronie pasa i to też najlepiej z zachowaniem jakiegoś bezpiecznego marginesu, na przykład na autobus, który troszkę sobie nadrzuci na jakimś ciastym i ślepym zakręcie. Nie wspominając już o tym, że nasze drogi publiczne są generalnie dziurawe i usyfione, więc jazda na krawędzi swoich umiejętności bądź możliwości maszyny to i tak loteria. Mówię to nie po to, żeby się mądrować, bo w jeździe sportowej na torze to przy najlepszych wiatrach mogę siebie nazywać co najwyżej początkującym. Mówię to tylko po to, żeby zwrócić uwagę, ile przeróżnych aspektów wchodzi w grę, których nawet po 7 czy 8 latach takiej jazdy możemy dalej nie być świadomi. Nie chcę brzmieć jak zacięta płyta, ale zanim zaczniemy podejmować próby szybkiego pokonywania zakrętów w przyrodzie, zdecydowanie warto przećwiczyć najpierw temat na torze pod okiem instruktora lub chociaż podszkolić się z wiedzy teoretycznej we własnym zakresie i szlifować do bólu temat na jakimś pustym kawałku serwisówki czy placu w relatywnie bezpiecznych warunkach. Czasem już sama świadomość tego, ile się jeszcze nie wie i ile się jeszcze nie potrafi, również może uratować nam dupę. Nie, ale to wyprzedza. O, i już go mają. Brawo. What? Okej, widzieliśmy już chyba wszystko co trzeba. Autor nagrania, który poprosił o zachowanie całkowitej anonimowości, napisał, że opony były złe, wzniesienie było złe, przełożenia były złe i nawierzchnia też była zła. Nie napisał jednak najważniejszego, że po prostu troszkę spanikował, rypnął heble tak, że złapał węża i przy okazji zgasił niechcący motocykl, odpuścił i wyjechał na zgaszonej maszynie z zakrętu na trawę. Sytuacja nie wyglądała na szczególnie groźną i skończyła się bez żadnych problemów, bo po pierwsze było sporo miejsca na gafy i po drugie oczywiście rzeczywista prędkość była wielokrotnie mniejsza niż wskazania licznika po zmianie przełożeń. Autora nagrania nie powinno również dziwić to, że moto zaboksowało tyłem po ponownym wjechaniu na asfalt i daniu mu od razu w palnik, ponieważ zrobił to bezpośrednio po pokryciu tylnej opony piaskiem i pyłem z pobocza, po którym kawałek najpierw pojechał. Ja pierdolę. Kurwa, to jest amfibia.
klasyk klasyków, książkowy przykład i jeden z najczęściej powtarzanych błędów przez motocyklistów, szczególnie tych, którzy jeszcze nigdy nie opuścili nawierzchni utwardzonych. Zjechanie na trawnik, panika i pełną garścią zaciągnięty gwałtownie przedni hamulec. Autor nagrania napisał, że gdzieś tam dalej był rów, więc musiał hamować tyłkiem. Ja się z tym w 100% nie zgadzam. Przy tej prędkości mógł się na spokojnie zatrzymać przed przeszkodą lub opanować motocykl w ruchu i po prostu wrócić na asfalt. Wiadomo, że gładkie opony szosowe to nie gumy enduro i nigdy nie będziemy na nich robić stopali na luźnej nawierzchni. Ale to nie znaczy, że jak tylko zjedziemy na nich na trawę czy piach, to pozostaje nam modlitwa i rozłożenie nóg, bo motocykl zaraz się przewróci. Po prostu nie można tak panikować i zaciągać przedniego hebla z całej epy. Jeśli musimy wytracić prędkość, używamy hamulca tylnego, a przodu w zależności od warunków po prostu delikatnie z czuciem lub wcale, jeśli nie ma takiej palącej potrzeby. Nieporównywalnie łatwiej jest kontrolować uślizgi tyłu niż przodu. Każdemu motocykliście ekskluzywnie szosowemu od lat polecam celowe zjechanie od czasu do czasu na luźną nawierzchnię, popróbować sobie hamowania przodem i tyłem, zobaczyć jak motocykl przyspiesza i jak się zachowuje na danych oponach. Nie chodzi o to, żeby od tej pory jeździć po krzakach, tylko chociaż w małym stopniu oswoić się z tą materią i wyzbyć się panicznych reakcji związanych ze zmianą nawierzchni. Autor nagrania miał dodatkowo z tyłu pasażerkę. Na szczęście obojgu nic się nie stało, a motorek uszkodził się tylko w symboliczny sposób. Dobra, ja cię odniosę. Nagrało się! Mamy nagranie! Ta bezcenna radość wszystkich, że gleba kolegi się nagrała. Mamy zły scenariusz, ale taki, który przebiegł chyba najlepiej jak się da. Kierowca ubrany odpowiednio do okazji, co mimo dość solidnej gleby poskutkowało brakiem obrażeń i nawet motocykl wyszedł z tej imprezy również bez poważnych uszkodzeń. Miejscówka nam, jak i pewnie niektórym z Was dobrze znana, Radom jechany w lewo, czyli klepanie niemal samych prawych zakrętów, w tym przypadku konkretnie wyjście na prostą. Mariusz w swojej wiadomości obwija niesprawdzone u kolegi ciśnienie w oponach oraz nieustawione zawieszenie i oczywiście tak, te rzeczy mają duże znaczenie, aczkolwiek same w sobie nie powodują, że motocykl się przewraca na bok, gdy chcemy na nim jechać. Zaliczyłem jazdę na torze na ciśnieniu dużo za niskim, poniżej 1 bara, skandalicznie wysokim powyżej 4 atmosfer, miękkim gównianym zawieszeniu oraz dobrym i prawidłowo ustawionym zawieszeniu. Lepszy sprzęt, opony i profesjonalne zawieszenie dają znacznie większe możliwości, które zaprawieni w bojach zawodnicy walczący o ułamki sekund na pewno wykorzystają w 100%. W przypadku osób takich jak my, czyli początkujących, to przede wszystkim brak umiejętności, bo dopiero je zdobywamy, powoduje, że kładziemy maszynę. Nie inaczej było w tym przypadku. Wyjście na prostą, motocykl jeszcze w złożeniu i zbyt niecierpliwe dodanie gazu, gdy opona była jeszcze na krawędzi, spowodowało utratę jej przyczepności. W ogromnym skrócie i uproszczeniu, w złożeniu mamy mocno skompresowaną sprężynę w tylnym zawiasie. Gdy tył nam odpływa, to pierwszym odruchem jest gwałtowne zamknięcie gazu, co powoduje natychmiastową dekompresję tyłu i wybicie z siodła. Reszta to już kurczowe złapanie się kierownicy i położenie maszyny przez jej skręcanie w niezależnych już od nas w tym momencie kierunkach. Także jeśli by koniecznie chcieć zwalać winę na cokolwiek innego niż własny błąd, to w tej sytuacji mogłyby pomóc jedynie lepsze opony, które pozwoliłyby na przełożenie zadanej mocy na asfalt jeszcze w takim złożeniu. Oczywiście jest to trochę zgubna i błędna logika, bo jeśli nie potrafimy jeszcze wyczuć granicy żadnej opony i adekwatnie do złożenia operować gazem, to tak samo położymy się na drogowych pilot roadach, jak i na nagrzanych kocami torowych slickach, tylko na tych drugich przy trochę większym pochyleniu. Na pewno nie pomaga też rozpoczynanie nauki na dużej pojemności, ale to już jakby cały osobny temat. Ogólnie sytuacja jak najbardziej normalna, tak właśnie wygląda nauka, gleby się po prostu czasem przydarzają, próbujemy nowych rzeczy, sprawdzamy możliwości sprzętu oraz przede wszystkim własne i powolutku, ale systematycznie robimy progres. Tor kosztuje, ale to idealne miejsce, by to wszystko bezpiecznie ćwiczyć. Tu przynajmniej nie ma opcji, że po położeniu maszyny wpadniemy pod jadącą przeciwnym pasem ciężarówkę lub zawiniemy się na najbliższym drzewie. Na tym kończymy ten odcinek. Oczywiście śmiało przysyłajcie swoje kolejne klipy, bo myślę, że wspólnie takimi shortami oprócz samej rozrywki robimy też trochę pożytecznej roboty, szczególnie dla świeżych motocyklistów i kolejnych pokoleń wsiadających na 2 kółka. Dzięki za oglądanie i do usłyszyska niebawem. Better to have a short life
that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.